Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Sorry, że dzisiaj taki nieogolony, ale też trochę zapuszczam do innej roli, także musicie mi wybaczyć moją paskudną, nieogoloną gębę. Słuchajcie, dzisiaj gra, którą dla Was odkopałem, tytuł dosyć słabo znany, muszę przyznać. Down in the Dumps. Wydana w 1996 roku przez Haiku Studio. Zaraz, gdzie tu jest to logo? Haiku Studios. Samo studio już nie istnieje, bo wydało właściwie tylko dwie gry, Down in the Dumps i drugą, której nie potrafię nawet sobie przypomnieć. Ale gra została wydana, słuchajcie, przez, i tutaj niespodzianka, Philipsa. Tak jest. Firma słynąca z produkcji pralek, lodówek, golarek, telewizorów i wszystkich sprzętów AGD, czyli gospodarstwa domowego, wydawało kiedyś też gry. Nie wiem, czy nadal wydaje Philips gry, możliwe, że nadal ten proceder się ciągnie, ale w każdym razie Down in the Dumps było właśnie wydane przez Philipsa. Słuchajcie, Down in the Dumps to historia pewnej rodziny Bloopsów, składająca się z matki, ojca, dwojga dzieci, córki i syna oraz z dziadka i z babci. Sama rodzina to typowy miszmasz, można powiedzieć, bandich z kiepskimi. Wybierają się oni na wakacje statkiem kosmicznym na bliżej niesprecyzowaną planetę, jednakże wskutek nieszczęśliwego wypadku z innymi przedstawicielami ruchu kosmicznego, że tak powiem, jakimiś bandziorami, statek ulega zniszczeniu i lądują oni na Ziemi. Jak sama nazwa wskazuje, lądują na wysypisku śmieci. Nie byłoby w tym może nic strasznego, gdyby nie to, że nasza rodzina bulbsów mierzy około pół centymetra wysokości, czyli są takie małe knypki. Lądują na wysypisku, statek ulega uszkodzeniu, a do nas należy odzyskanie wszystkich części statku kosmicznego, aby rodzina mogła wrócić z powrotem. Oczywiście rozbija się też statek naszych bad guyów, którzy doprowadzili do wypadku. No i od teraz będzie toczona walka o to, aby przetrwać i odlecieć z planety Ziemia. Brzmi fajnie i muszę przyznać, że gra jest zrealizowana całkiem śmiesznie. Jeżeli oglądaliście kiedyś taki film, kochani, zmniejszyłem dzieciaki, no to właśnie Down in the Dumps jest w takich właśnie klimatach. To, co odróżniało tą grę od innych przygodówek w tamtych czasach, to naprawdę rewelacyjna grafika, w całości wyrenderowana w grafice 3D. Jedyną grą, która mogłaby współzawodniczyć pod względem graficznym z tym tytułem, jest Heart of Darkness. Jednakże Heart of Darkness pojawiło się dopiero w 1998 roku, czyli 2 lata po Down in the Dumps. Oczywiście dzisiaj, odpalając tą grę, stwierdzicie, że gra wygląda jak kupa, ale jeżeli pomyślimy, że w 1996 roku nie było jeszcze takich narzędzi jak 3D Studio Max, nie było narzędzi do animowania postaci, jedynym narzędziem, którym można było to zrobić, było stareńkie 3D Studio 4.0 spod DOSa, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Sama gra, tak jak powiedziałem, jest typową przygodówką. Składa się ona z 4 epizodów, właściwie z 5 epizodów, ale odnośnie 5 epizodu powiem później. Z 4 epizodów, z których każdy nosi nazwę kreskówki. I trzeba przyznać, że faktycznie gra przypomina kreskówkę. Taką kreskówkę właśnie stylem przypominającym, no może nie Pixara, no wiadomo, ale właśnie podchodzącą pod Pixara. Dużo się dzieje, dużo śmiesznych gagów. Wszystko oczywiście wyrenderowane na grafice 3D. I muszę przyznać, że miejscami gra jest naprawdę śmieszna. Jednakże muszę przyznać też jeszcze jedną rzecz, że gra jest naprawdę schizowata i to, co zażywali producenci tej gry w Haiku Studios, to po prostu musiało być tak mocarne, że potem już nie wydali żadnej gry, że już im tak mózgi zryło, że nie dali rady. Słuchajcie, to, co w tej grze się dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. W pierwszym epizodzie, aby pokonać jednego z naszych wrogów, dajemy mu jakieś bliżej nieokreślone piguły do popicia whisky, przez co gościu pada jak sztywny. Inną rzeczą na przykład, oczywiście nie jest to taki jakiś hardkorowy przykład, ale brnąc dalej, możemy spotkać się z innymi rzeczami, typu babcia, która próbuje zmielić swoje wnuczki w maszynce do mięsa.
Co tam jeszcze było? No, sytuacje, kiedy tam ojciec rodziny, taki typowy Albandi, cały czas chla browary i ogląda telewizję i ma wszystko gdzieś. Słuchajcie, 4. epizod dzieje się na głowie Menela. Menela, który aktualnie śpi gdzieś na wysypisku śmieci, pijany, zlecą gile z nosa z obgryzionymi paznokciami. To wszystko jest oczywiście pokazane w takiej śmiesznej kreskówkowej grafice i dzieje się na jego głowie i naszymi postaciami, z którymi rozmawiamy, są oczywiście wszy, pchły, lokacje obfitują w jakieś parchy, w jakieś takie różne dziwne rzeczy. No i sam pomysł, że oczywiście dzieje się na głowie Menela, jest dosyć, powiedzmy, hardkorowy. Spotykamy też postacie, które no ćpają sobie w najlepsze. Jednym z nich jest, nie pamiętam jak on się nazywa, Bob, którego spotykamy, który leży na leżaku i ćmocha coś z fajki wodnej. Natomiast nasz bohater mówi, że palenie tego czegoś spowoduje, że zmniejszy mu się ilość plemników w jądrach. Także sami możecie sobie dopowiedzieć, jakiego typu to jest gra. To, co jeszcze można o niej wspomnieć, to gra obfituje w bardzo, bardzo abstrakcyjny humor. Powiem szczerze, że bez opisu może być ciężko to przejść, ponieważ niektóre rzeczy są tak, które trzeba zrobić, są tak w jakiś sposób od siebie odległe i tak bezsensowne, że czasami to jest po prostu niesamowite, ale sprawia też masę satysfakcji odnalezienie prawidłowej kombinacji przedmiotów, które musimy użyć. Tak jak mówiłem, gra składa się z 4 epizodów i słuchajcie, te epizody są bardzo, bardzo nierówne. Pierwszy epizod, jeżeli wiecie co zrobić, można skończyć w 5 minut. Tak, dokładnie, w 5 minut. I już macie 1/4 gry za sobą. Drugie epizody są troszkę dłuższe, jednakże nie wychodzą one poza ramy, powiedzmy, 30 minut. Drugi i trzeci epizod można skończyć w 30 minut. 4. epizod jest troszkę trudniejszy. To jest ten epizod, który się dzieje na głowie Menela, ponieważ operujemy 2 postaciami i faktycznie tutaj jest dużo lokacji, troszkę dłużej nad tym epizodem można posiedzieć. 5. epizod z kolei, tak naprawdę 5. epizod to jest prawdziwym zakończeniem gry, ponieważ po skończeniu 4. epizodu dostajemy filmik na zakończenie, który jest, można powiedzieć, mało taki treściwy. Ale gdy skończą się napisy końcowe, dostajemy jeszcze jeden epizod, który jest tak zwanym easter eggiem i to jest prawdziwe zakończenie tej historii. Muszę przyznać, że też dosyć trudne, ponieważ tutaj kierujemy już całą rodziną Bulbów na zmianę i epizod jest na czas, ale w momencie, kiedy zakończymy, dostajemy prawdziwe zakończenie całego tytułu. No tak jak mówiłem, gra obfituje w różne niesmaczne żarty. Nie jest to może kategoria Harvestera, ale trzeba przyznać, że gra zdecydowanie nie jest dla dzieci, chociaż sama grafika gry może sugerować, że gra jest właśnie dla dzieci, ale no dla dzieci raczej nie jest. To, co mi się bardzo podobało, to fantastycznie wyrenderowane lokacje. Tutaj ciekawostka, że pomiędzy lokacjami, po samej lokacji poruszamy się oczywiście postacią zbudowaną ze sprite'ów, ale pomiędzy lokacjami następuje przelot kamery, jak w przejściu pomiędzy poszczególnymi miejscami w Seventh Quest lub w 11th Hour, czyli kamera płynnie przelatuje do kolejnego miejsca. To mi się bardzo podobało, bo można wywnioskować, że cały teren został wyrenderowany na 3D i następnie kamera poruszała się oczywiście po tych lokacjach. Same lokacje są całkiem śmieszne, czasami obrzydliwe, czasami zaskakujące. Postacie też mają jakąś tam swoją osobowość, może nie są one jakoś tak super zarysowane, ale mają jakąś swoją osobowość. Ciekawostką jest na przykład sejwowanie gry, które odbywa się w momencie, przebiega taki piesek i wysrywa bańki z tyłka, w których sejwujemy w których mamy kolejne save pointy, także dosyć ciekawa rzecz. Jedną z bardziej osobliwych jeszcze rzeczy, z którą nie spotkałem się chyba w żadnej grze, jest tak zwany VCR, czyli możliwość nagrania gameplayu, słuchajcie, bezpośrednio już w grze. Mamy taki magnetowid, którym możemy nagrać sobie cały gameplay i potem go sobie odtworzyć. Oczywiście nie jest to w postaci filmiku AVI, ale po prostu gra jakby za nas przechodzi całą grę i powtarza wszystkie
rzeczy, które żeśmy zrobili. Bardzo ciekawy pomysł i trzeba przyznać, że po przejściu można sobie spokojnie się rozsiąść i oglądać wyczyny naszych bohaterów. Dużo jest wstawek animowanych, oczywiście renderowanych w 3D, jednakże tutaj mała wada tego, filmy są wyrenderowane chyba w 10 klatkach na sekundę, także przy szybszych scenach no ciężko w ogóle jest odgadnąć, co tak właściwie w tej scenie, o co w tej scenie chodzi, co tu tak naprawdę się dzieje, ponieważ 10 klatek klatki przeskakują dosyć szybko, także no ciężko powiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje, ale mimo wszystko gra sprawiła mi dosyć sporo radości. Muszę przyznać, że jest bardzo taka politycznie niepoprawna i może to jest jej siła. Dobra, zobaczmy, co jest w pudełku. Jak widzicie, pudełko jest wzorowane na taki karton wyciągnięty ze śmietnika, ale to jest zwykłe pudełko. W środku nie ma może zbyt dużo. No zobaczmy. Pudełko. Mam oczywiście to w folii. Zaraz to wszystko wyciągnę. Mamy oczywiście instrukcję. Instrukcja nawet z opisanymi wszystkimi postaciami, które występują, czy z większością postaci, które występują w grze. Mam, słuchajcie, jeszcze kartę rejestracyjną, która nie jest wypełniona. No i oczywiście gra. Gra znajduje się na 3 płytkach. Tu jest jedna i tutaj są jeszcze 2 i jeszcze taki kartonik z renderem całej rodziny bulbsów. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, no gra, muszę przyznać, sprawiła mi dosyć radochę i naprawdę miejscami nieźle się bawiłem. To, co mnie wkurzało, to to, że postacie pomiędzy lokacjami poruszają się bardzo, bardzo powoli i czasami przejście z jednej lokacji do drugiej dłużyło mi się niemiłosiernie. Całe szczęście można to przewijać, ale koniec końców gra skierowana do dorosłego gracza, tak naprawdę, ale oferująca grę jak z dobranocki, także dosyć dziwne połączenie, bo nie to dla dzieci, które nie zrozumieją abstrakcyjnego humoru i dziwnych psztyczków w nos, które oferowało Haiku w stronę gracza, ale z drugiej strony też nie zainteresuje starszego gracza, ponieważ no, graficznie troszkę jest to takie, można powiedzieć, dziecinne. Słuchajcie, tak czy tak, czy polecam? Jeżeli lubicie przygodówki, lubicie taki dosyć hardkorowy humor, polecam Wam tę grę, spróbujcie się z nią zmierzyć. Jeżeli podobało Wam się, nie wiem, Monkey Island, Neverhood bądź Heart of Darkness, myślę, że Down in the Dumps będzie całkiem Wam się spodoba i spędzicie miłe chwile z hardkorową rodziną bulbsów. Jeżeli nie lubicie przygodówek, no nie polecam wtedy, no to jest typowa przygodówka, zbieramy przedmioty, dodatkowo jest troszkę utrudnione, ponieważ dużo przedmiotów zbieramy niepotrzebnych, które nigdy nie używamy, ale na plus można zaliczyć to, że wiele rzeczy można zrobić na różne sposoby i nie jest to gra, która prowadzi nas po sznurku, ale niektóre rzeczy możemy zrobić w parę różnych możliwości, także to wielki plus tej gry. Kochani, Down in the Dumps, Haiku Studios. Jeżeli macie chwilę, zapraszam Was do zapoznania się z rodziny bulbsów. Jeżeli nie, mam nadzieję, że wystarczą Wam filmiki z gameplayu, które zobaczyliście w tej części vloga. To tyle, kochani. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, który pojawi się już niebawem. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!